Siemanko! Co dzisiaj? Julian Krypto i jego analiza. Biblia kryptowalut i spojrzenie na Ethereum oraz państwo konfiskuje 150 ton złota. Zaczynamy. Polski analityk Julian Krypto, specjalizujący się w rynku kryptowalut, zastosował nowoczesną metodę analizy opartą na obserwacji tzw. ścian zakupowych i sprzedażowych, aby wskazać altcoiny z dużym potencjałem wzrostowym. Jego podejście różni się od tradycyjnej analizy technicznej, skupiając się na rzeczywistych zleceniach kupna i sprzedaży, które pojawiają się na giełdach kryptowalut. Dzięki temu możliwe jest szybsze wykrywanie potencjalnych ruchów cenowych, zanim staną się one widoczne na typowych wykresach. Na czym polega analiza ściany zakupowej i sprzedażowej? Ściana zakupowa to obszar cenowy, na którym zgromadzonych jest bardzo dużo zleceń kupna danego tokena. Taka koncentracja zamówień może działać jak bariera ochronna przed spadkiem ceny. Kupujący są gotowi nabyć token na tym poziomie, co stabilizuje lub może nawet podnieść wartość aktywa. Ściana sprzedażowa to odpowiednik po stronie podaży. Dużo zleceń sprzedaży na określonym poziomie cenowym może zatrzymać wzrost ceny, ponieważ sprzedający gotowi są szybko zrealizować swoje aktywa, co zwiększa podaż i wywiera presję na spadek lub zatrzymanie wzrostu. Julian Krypto podkreśla, że obserwacja tych ścian pozwala inwestorom wyprzedzać ruchy cenowe, co jest szczególnie cenne w dynamicznym i zmiennym środowisku kryptowalut. A teraz wyniki analizy Juliana Krypto. Altcoiny z potencjałem. PlayDApp, PDA. Token ten posiada jedną z największych ścian zakupowych tuż przy aktualnym poziomie ceny. Taka sytuacja sugeruje, że lokalnie cena może mieć wsparcie. Istnieje potencjał na wzrost wartości w krótkim terminie. Nexo. W przypadku Nexo ścian zakupowych jest jeszcze więcej niż w przypadku PDA. Julian zauważył, że może dojść do wzrostu ceny nawet około 3% w ciągu kilkunastu godzin, co wskazuje na silną presję popytową. Link Finance, Wink. Po niedawnym spadku wartości rzędu 30%, token odbił już o 40%. Aktualnie na rynku widoczna jest wyraźna przewaga zleceń kupna nad sprzedażą, a zleceń sprzedaży jest bardzo mało. To sygnał, że token może kontynuować wzrost, potencjalnie około 5%. Manta Network, Manta. W przypadku Manta analiza wykazała lekką przewagę zleceń sprzedażowych. Jednak presja sprzedażowa zaczyna się dopiero około 15% powyżej obecnej ceny, co oznacza, że w krótkim terminie wzrost może być możliwy. Tezos, XTZ. Sytuacja na Tezos jest bardziej wyrównana, choć nadal przeważają ściany zakupowe nad sprzedażowymi. Różnica jest jednak mniej wyraźna niż w przypadku innych tokenów, co wskazuje na bardziej zrównoważony rynek. Julian Krypto korzysta także z wskaźnika BSP, czyli Buy Sell Pressure, który mierzy stosunek siły presji zakupowej do presji sprzedażowej. Projekty z wysokim BSP są bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, ponieważ pokazują przewagę popytu nad podażą, co jest jednym z kluczowych sygnałów wskazujących na możliwość wzrostu ceny. Metoda analizy ścian zakupowych i sprzedażowych, stosowana przez Juliana Krypto, pozwala inwestorom zyskać przewagę w dynamicznym świecie kryptowalut. Dzięki obserwacji rzeczywistych zleceń kupna i sprzedaży można szybciej wychwycić potencjalne ruchy cenowe altcoinów, zanim zostaną one odzwierciedlone na tradycyjnych wykresach. Wskazane przez analityka PlayDApp, Nexo, Wink Finance, Manta Network oraz Tezos wyróżniają się różnym stopniem presji popytowej i podaży, co daje inwestorom cenne wskazówki do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Także wpadajcie na kanał do Juliana, ponieważ ma inne innowacyjne podejście oraz spojrzenie na analizę. Jako traderzy lub inwestorzy warto sprawdzać wykresy na różne sposoby. Lecimy dalej. Porozmawiamy o dwóch kluczowych tematach w świecie kryptowalut. Bitcoinie, który zdaje się być na krawędzi, oraz Ethereum, które powoli wraca do gry. Oparłem swoje wnioski na analizach Łukasza Michałka, Biblia kryptowalut, znanego polskiego influencerskiego eksperta w tej dziedzinie. Sytuacja Bitcoina. Na początku warto zwrócić uwagę na sytuację Bitcoina, który ostatnio znajdował się na dołku, ale powoli odbija. Czynniki globalne oraz wewnętrzne dynamiki rynku powodują, że inwestorzy są coraz bardziej ostrożni. Bitcoin, będący pionierem na rynku kryptowalut, zaliczył znaczące wahania cenowe, które zaniepokoiły wielu obserwatorów. Kluczowe pytanie, które zadają sobie inwestorzy, brzmi: co dalej? Musimy obserwować te zmiany, ich wpływ na rynek jako całość. Powrót Ethereum. Z drugiej strony, Ethereum zaczyna wracać do łask. Łukasz Michałek zauważa, że ETH, jako druga największa kryptowaluta, znów przyciąga uwagę inwestorów. Po trudnym okresie, spowodowanym różnorodnymi czynnikami, przywraca nadzieję na wzrosty.
Dzieje się tak dzięki rozwojowi ekosystemu BeFi oraz NFT, co stwarza nowe możliwości zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników. Analiza porównawcza zachowania ceny ETH wskazuje na powtarzalność wzorców. Obecne poziomy $2,500 przypominają sytuację sprzed 6 lat, gdy cena wynosiła 220 USD. Ekspert zakłada, że ETH ma szansę osiągnąć nowe ATH w tym cyklu rynkowym. Co to oznacza dla inwestorów? Obserwując te dwa przeciwstawne kierunki, inwestorzy muszą wyważyć swoje strategie. W obliczu niestabilności Bitcoina i rosnącego zainteresowania Ethereum może być czas na przemyślenie dywersyfikacji portfela. Z jednej strony warto być ostrożnym w przypadku Bitcoina, ale z drugiej strony ETH oferuje potencjalne możliwości wzrostu, które mogą przyciągnąć bardziej ryzykownych inwestorów. Podsumowując, obecna sytuacja na rynku kryptowalut jest pełna wyzwań, ale i szans. Warto śledzić te zmiany i dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby wykorzystać pojawiające się okazje. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, daj znać w komentarzach. Każdy jest w stanie zauważyć, że ceny wahają się góra-dół oraz że decyzje polityczne bardzo wpływają na rynek. Jeżeli należysz do gangu i masz wciśniętego dzwona, to na pewno nie przegapisz kolejnych analiz i trendów w świecie kryptowalut. Niedawno media obiegła informacja o rolniku, który na własnym polu odkrył ogromne złoża złota, szacowane na około 150 ton tego cennego kruszcu. To wydarzenie, które mogłoby zmienić życie niejednego człowieka, stało się jednocześnie przykładem konfliktu między prywatną własnością a ingerencją państwa. Rolnik, prowadząc pracę na swoim gruncie, natknął się na niezwykle bogate złoża złota. Wartość takiego zasobu jest ogromna i mogłaby zapewnić mu finansową niezależność na całe życie. Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, surowce mineralne, w tym metale szlachetne, są własnością państwa. Oznacza to, że mimo iż złoto znajduje się na jego terenie, nie może on swobodnie dysponować tym odkryciem. Ta sytuacja doskonale ilustruje problem, z którym borykają się właściciele gruntów w wielu krajach. Państwo, choć formalnie chroni interes publiczny, w praktyce odbiera obywatelom prawo do pełnego korzystania z efektów ich własności. Prawo własności, a surowce naturalne w większości systemów prawnych surowce naturalne są traktowane jako dobro narodowe, co oznacza, że ich eksploatacja podlega regulacjom i kontrolom państwowym. To zabezpiecza interesy społeczeństwa, ale jednocześnie ogranicza indywidualne prawa właścicieli gruntów. Konflikt interesów: z jednej strony mamy prawo jednostki do korzystania z własności, z drugiej interes państwa, które chce zarządzać zasobami naturalnymi dla dobra ogółu. Niestety, w praktyce często dochodzi do sytuacji, w których jednostka czuje się poszkodowana, gdyż traci kontrolę nad tym, co znajduje się na jej terenie. Potencjalne skutki społeczne i ekonomiczne: takie podejście może zniechęcać do inwestowania i rozwoju na terenach wiejskich, gdzie właściciele mogą obawiać się, że ich praca i inwestycje zostaną przejęte przez państwo bez adekwatnego wynagrodzenia. Odkrycie ogromnych złóż złota na prywatnym polu rolnika to z jednej strony fascynująca historia o niezwykłym szczęściu, z drugiej zaś przykład trudnej relacji między prawem własności a interesem państwa. Choć państwo ma prawo do zarządzania zasobami naturalnymi, warto zastanowić się nad mechanizmami, które zapewnią uczciwe i transparentne podejście do właścicieli gruntów, tak aby ich prawa były należycie respektowane, a jednocześnie dobro publiczne nie było zagrożone. Takie przypadki pokazują, że dyskusja na temat własności i kontroli nad surowcami naturalnymi powinna być prowadzona z uwzględnieniem zarówno interesów jednostek, jak i całego społeczeństwa, z poszanowaniem zasad sprawiedliwości i równowagi. Także takie tematy. To tyle na dzisiaj. Do następnego!